Witam Was serdecznie, moi drodzy. Ja mam na imię Kuba i będę Waszym przewodnikiem po świecie historii. Skoro tu jesteście, bardzo możliwe, że historia jest dla Was czymś interesującym i chcecie się czegoś nowego dowiedzieć, albo wręcz przeciwnie, uważacie, że historia jest jedną z najnudniejszych rzeczy, jakich uczyli Was w szkole, a ja Wam tylko dostarczę materiału na potwierdzenie tej właśnie tezy. Oba te spojrzenia są dla mnie doskonale zrozumiałe. Bardzo możliwe, że Wasz negatywny stosunek do historii wynika z kiepskiego jej nauczania. Wiecie nauczycieli, którzy uczyli Was na zasadzie data, wydarzenie i nic ponadto, bez czasu na jakąś refleksję, bez możliwości przeanalizowania tych wydarzeń, dlaczego do nich doszło, jakie miały następstwa. Tak więc historia w Waszym odczuciu to są daty trzeba pamiętać i to wszystko. Dla mnie historia tak nie wygląda. Dla mnie właśnie historia jest ciągiem przyczynowo-skutkowym. Jedno wydarzenie prowadzi do kolejnego i ten łańcuch się zazębia. Nie ma też wydarzeń, które występują w próżni. Wszystko to, co się dzieje obecnie, wszystko to, co ma miejsce, ma swoje przyczyny, czasem setki lat wcześniej. Natomiast drugą sprawą to historia jest podstawą dla właśnie zrozumienia dzisiejszego świata. Wszystko to, co nas otacza, to są po prostu konsekwencje tego, co zrobili nasi przodkowie. Wojen, traktatów, porozumień, umów. To wszystko w tym momencie wychodzi. Kształt granic, narodowości, to wszystko to są właśnie wyniki działań naszych przodków. Także tym właśnie jest historia. Nauką o przeszłości, nauką o tym jednym wielkim ciągu przyczynowo-skutkowym. I podstawą do pracy historyka są oczywiście źródła. A źródła dzielimy na dwie podstawowe grupy, mianowicie źródła materialne i niematerialne. Źródła niematerialne, tutaj sprawa jest bardzo prosta. Wszystko to, co nie jest materialne, czyli wszystko to, czego nie możemy dotknąć. Tutaj możemy zaliczyć m.in. oczywiście zwyczaje, obyczaje, legendy, mity, opowieści, gesty, ale także muzykę czy film. Natomiast do źródeł materialnych te znowu możemy podzielić na dwie części, na pisane i niepisane. Źródła niepisane są bardzo łatwe, bo są to wszystkie te źródła, które nie niosą ze sobą tekstu, gdzie nie ma ani słowa napisanego. I to będą oczywiście m.in. grafiki, ilustracje, będą to przedmioty codziennego użytku, takie jak meble, ubrania, broń, narzędzia, biżuteria. Tak zwana sztuka użytkowa też może być świetnym źródłem, zastawa stołowa. Także tutaj naprawdę jest bardzo, bardzo duże pole do popisu. Natomiast źródła pisane z kolei to są wszystkie te, które są nośnikiem dla jakiegoś tekstu, gdzie źródłem jako takim jest właśnie tekst, gdzie poznajemy to przez odczytanie konkretnych słów, konkretnego języka. I tak do źródeł pisanych możemy zaliczyć znowu m.in. listy, dokumenty, możemy zaliczyć książki, biografie, mowy, plakaty, rozporządzenia, ale także jeśli napiszecie coś na ławce w szkole, to też będzie to źródło pisane, analizowane przez historyków albo przez psychiatrów. Najczęściej przez obydwu by się przydało. Ale także, nie wiem czy wiecie, ale żołnierze pisali też na pociskach, którymi później strzelali do wrogów. Także dzisiaj na łuskach możemy zobaczyć rozmaite pozdrowienia, byśmy powiedzieli, bądź wiadomości, które jedna strona chciała przesłać drugiej. To jest znane od czasów starożytnych, gdzie procarze też ryli na swoich pociskach, na kamieniach jakieś wiadomości dla potencjalnych odbiorców tychże kamieni. Wiadomości typu chowaj głowę, uważaj, łap, albo stare dobre na pochybel. Tak więc tym są właśnie te podstawowe typy źródeł. Natomiast pracę ze źródłem nazywamy krytyką źródła. I krytyka źródła to nie stwierdzenie, że źródło jest głupie, brzydkie, bo jest źródłem, tylko chodzi o spojrzenie na źródło i wyczytanie możliwie jak największej ilości informacji z tego właśnie dokumentu, czyli właśnie źródła. Tutaj mam fiszkę do niemieckiego
czyli źródło w tym momencie od początku do końca pisane. I krytykę dzielimy na zewnętrzną i wewnętrzną. I krytyka zewnętrzna to spojrzenie na źródło i odczytanie wszystkiego tego, co źródło niesie ze sobą, kiedy je oglądamy. Czyli pierwsze co, no to czy to jest papier, czy to jest jakiś inny materiał, skóra, pergamin. Jeśli to jest papier, to możemy przeanalizować jego skład. Czy jest to faktycznie papier z drzewa, czy z czegoś jeszcze innego. Jaki jest stan zachowania tego dokumentu, czy są jakieś ubytki, czy są jakieś uszkodzenia. Jeśli jest to książka, to czy są wszystkie strony, czy jakichś nie brakuje. Jeśli są wyrwane bądź wycięte, to co na nich mogło być, czy tam też jest tekst, czy grafiki. Później możemy przyjrzeć się temu, czy to jest napisane ręcznie, czy to jest wydruk, czy to jest pisane na maszynie. Jeśli to jest pisane ręcznie, to czy to jest ołówek, pióro, czy długopis. Możemy się też bawić w skład atramentu. Potem kształt liter, czy one są czytelne, czy nachodzą na siebie, czy są oddzielone. Charakter pisma, czy jest czytelne, czy nie. Litery są duże, małe, czy są jakieś ubytki w tych literach, czy na dobrą sprawę były jakieś korekty, czy ktoś starał się usunąć jakieś litery, słowa, całe zdania. Jeśli tak, to dlaczego nie podobała mu się budowa zdania, czy po prostu zdanie było nieprawomyślne i mógł być z tego tytułu konsekwencje, jakaś forma cenzury. Tak więc analiza źródła zewnętrzna to właśnie jest to, co źródło niesie ze sobą, kiedy na nie patrzymy. Natomiast krytyka wewnętrzna to jest krytyka czy podejście do zawartości. Tu już trzeba w przypadku źródła pisanego je po prostu przeczytać i zastanowić się, co ze sobą ono niesie. No, w przypadku fiszki to bardzo sprawa prosta. Z jednej strony jest tłumaczenie polskie, z drugiej niemieckie, a ponieważ to jest rzeczownik, to oprócz liczby pojedynczej jest liczba mnoga, bo tak jest dla mnie, tak mi jest po prostu wygodniej. Także to mówię, można wyciągnąć z takiej małej fiszki, ale jeśli mamy do dyspozycji pamiętnik, to czy to było pisane z perspektywy czasu, czy to było pisane na bieżąco, czy to był uczestnik wydarzeń, jakiś bliski krewny uczestnika tych wydarzeń, czy może osoba, która nie brała w tym udziału, tylko po prostu słyszała o tym od kogoś. Jeśli jest to dziennik, czy to jest faktycznie pisane dzień po dniu, czy po prostu ktoś pisał to, kiedy wydarzyło się coś istotnego, coś, co chciał zawrzeć dla potomnych. Czy jeśli mamy biografię bądź autobiografię, czy to jest pisane tak, żeby wybielić jakąś tę osobę, albo wręcz odwrotnie kogoś oczernić. Także źródła tak bardzo subiektywne jak właśnie biografia czy mowa pogrzebowa, do tego należy podchodzić z dużą dozą ostrożności. Te źródła z definicji wręcz powstawały po to, żeby pokazać punkt widzenia pewnego człowieka, pewną biografię, a ta biografia zależała przede wszystkim od tego, kto to źródło zamówił. Także tutaj nie ma innego wyjścia, tylko trzeba podchodzić do źródeł tych takich subiektywnych właśnie pamiętników, listów bardzo, bardzo ostrożnie. Natomiast historyk jako tako może też korzystać z bardzo szerokich źródeł, czy z bardzo daleko idącej pomocy archeologa czy historyka sztuki. To są zupełnie inne dziedziny, zupełnie inaczej prowadzące badania, zupełnie inne rzeczy analizują, ale efekty ich pracy też historykowie bardzo wiele powiedzą. Natomiast historyk jeszcze, tutaj warto o tym wspomnieć, nie jest w stanie bardzo często użyć wszystkich źródeł, po prostu jest ich czasem zbyt dużo, a czasem zbyt mało. Od XIX wieku pojawiają się zupełnie nowe źródła, jak chociażby prasa, taka codzienna, więc ilość dokumentów do analizy się zwiększa. Więc rodzą się też tak zwane nauki pomocnicze historii, czyli poznawanie historii konkretnych grup przedmiotów, konkretnych grup dokumentów. I tutaj mamy na przykład sfragistykę, czyli naukę o pieczęciach, mamy falerystykę, czyli naukę o odznaczeniach, mamy numizmatykę, czyli mamy monety, mamy epigrafikę, czyli mamy tutaj napisy na nagrobkach. Wszystko to
co też niesie ze sobą rozmaite informacje, a wymaga specyficznego podejścia czy specjalnego traktowania jako grupa źródeł. Także nauki pomocnicze historii to jest coś, czym również doskonale można się bawić i naprawdę analizując poszczególne przedmioty można dojść do naprawdę interesujących wniosków, można naprawdę się fajnie bawić i mam nadzieję uda mi się przedstawić Wam tę historię właśnie taką, jaką ona była, ale w trochę inny sposób niż Wasi nauczyciele historii. Dziękuję.